Witam Was w kolejnym filmie ze serii Smart Home Office. Dzisiaj recenzuję dla Was EVE Room, czyli czujnik jakości powietrza, wilgotności i temperatury. Oczywiście możecie go postawić w każdym innym miejscu w Waszym mieszkaniu czy w Waszym domu. Ja osobiście postawiłem go na moje miejsce pracy i tutaj się sprawuje genialnie, a ja Wam trochę więcej o nim opowiem, zrecenzuję i pokażę, co to w ogóle jest. Czujników temperatury i wilgotności u nas co niemiara, taka jest prawda. Testowałem ich już całkiem pokaźną ilość i cały czas twierdzę, że jest to jeden z podstawowych elementów smart home. Jeżeli chcecie sobie budować swoje smart mieszkanie, czy tam smart dom, chcecie rzeczy automatyzować, chcecie, żeby ono podążało za Waszym cyklem życia, to czujniki wszelkiego rodzaju są tutaj zdecydowanie na miejscu, powinniście je posiadać, a najlepiej w każdym pomieszczeniu. Ten czujnik, który Wam dzisiaj pokażę, EVE Room, jest czujnikiem jakości powietrza, temperatury i wilgotności. Czyli tak naprawdę jest w stanie nam powiedzieć, czy warunki, które panują w danym pomieszczeniu, są dla nas optymalne, czy też nie. Za każdym razem, jak recenzuję produkty EVE, to mówię swoje hasełko, którego również dzisiaj muszę Wam powiedzieć, czyli EVE kocha HomeKit, HomeKit kocha EVE. Czyli jest to kolejny sprzęt, który pierwsze co posiada, to kod HomeKit od spodu. Czyli już wiemy, że to będzie główny ekosystem, w którym będziemy go recenzować. Tak jak Wam wspominałem, ten czujnik pokazuje nam temperaturę aktualną, która się znajduje w pomieszczeniu, wilgotność oraz jakość powietrza. Kiedy to się sprowadza? Poza tym, że możemy ją zobaczyć w naszej aplikacji DOM, do czego przejdę, to jest to pierwszy taki czujnik temperatury, wilgotności, który sobie postawiłem na biurku i na który sobie zerkam. Bo tak jak widzicie, zacznę od tego, że ma on swój własny wyświetlacz. On nie jest na całej szerokości urządzenia. On jest tutaj wbudowany w sam środek. Po dwóch stronach mamy przyciski, dzięki którym możemy się przełączać pomiędzy kolejnymi ekranami. I tak jak widzicie teraz, na pierwszym planie jest 49%, czyli to jest aktualna wilgotność. Jak dla mnie optymalnie. Gdy sobie przejdę do kolejnego ekranu, to jest ekran, który najczęściej widzę, czyli pokazujący mi wszystkie parametry na powiedzmy podobnym poziomie, czyli wszystko ma taką samą szerokość, więc widzę wilgotność, temperaturę 24, czyli trochę ciepło, ale jest jeszcze w miarę ok. I 4 gwiazdki na 5, czyli jakość powietrza, informująca nas bardziej takim stylem, no właśnie 5 genialnie, 4 dobrze, 3 średnio, 2 tragicznie, 1 sąsiad odpalił piec, nie? I przechodzimy sobie dalej pomiędzy tymi ekranami. A czemu on nie chce przejść? O, przeszedł. Kolejny to jest właśnie sama informacja o tym, jaka jest jakość powietrza aktualnie w tym pomieszczeniu. Ja tutaj nie posiadam żadnego oczyszczacza powietrza w moim home office. Planuję taki sobie tutaj dorzucić, ale nie posiadam, więc poziom 4/5 nie jest wcale taki zły. No i to są te podstawowe ekrany, dzięki którym możemy sobie postawić go na biurku i zerkać, bo do tego on służy. Ja z niego korzystam bardzo często, kiedy pracuję i na przykład właśnie siedzę, klikam, zerkam na niego i patrzę, że mam 28 stopni. To znaczy, że już wiem, dlaczego jest mi tak ciężko, duszno i źle na życiu. I wiem, że trzeba odpalić okno, zjechać roletami w dół, albo nawet sobie je zautomatyzować, żeby one zjeżdżały po konkretnej temperaturze, bo jest po prostu zbyt ciepło. Jeszcze jeżeli chodzi o samo urządzenie i na przykład jego baterię i ładowanie, to ładujemy go za pomocą mikro USB. Możemy go albo mieć na stałe przypiętego, wtedy po prostu mamy ten kabelek tutaj wpięty, albo tak jak ja go używam, doładować go i postawić sobie w dowolnym miejscu. On spokojnie kilka tygodni wytrzyma. U mnie teraz, tak jak go używam nagminnie od ostatnich 3-4 tygodni, działa bez problemu. Podstawową aplikacją, z której korzystam, sprawdzając dane z tego czujnika, jest oczywiście Apple DOM, bo ten czujnik najlepiej działa z HomeKit. I tutaj mogę sobie sprawdzić, jaka jest ta jakość powietrza. Akurat w tym momencie jest dobra, czyli jest 4/5. Jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność. I tutaj mogę sobie zrobić taką automatyzację, o której Wam wspominałem, czyli jeżeli temperatura przekroczy 27 stopni, to w tym momencie rolety mogą na przykład zjeżdżać, żeby odciąć dopływ światła.
Tutaj dobry też byłby na przykład czujnik światła, który gdy wykryje zbyt dużą ilość lumenów, wtedy po prostu zniża te rolety w dół. Więc to jest sam czujnik, więc mamy po prostu te informacje tutaj w tym miejscu. Mamy te informacje również w aplikacji IF. Tam możemy sobie też sprawdzić jakość powietrza, temperaturę i wilgotność. Kiedyś też mogliśmy sprawdzać historię tych danych, aczkolwiek po jednej z automatyzacji IF widzę, że to zniknęło po prostu, więc zobaczymy, czy to jeszcze wróci, czy to jest jakiś tutaj problem, który ja posiadam, ale na to zwróciłem uwagę. Tak jak widzicie, ta temperatura zaczyna już rosnąć, bo zaczyna być 27 stopni i zaczyna się zmieniać wilgotność, zaczyna nam spadać. To też może być związane z tym, że są odpalone lampy, nagrywamy już któryś film i po prostu zaczyna tutaj być coraz gorzej. Ja zresztą gorzej się już czuję niż na początku, kiedy ta wilgotność była powyżej 50% i ta temperatura faktycznie była w okolicach 23 stopni. Więc warto jest moim zdaniem posiadać takie urządzenia w miejscu, w którym spędzacie dużo czasu, czyli na przykład w miejscu, w którym na co dzień pracujecie. Podsumowując, IF Room to jest fajny gadżet, który moim zdaniem warto jest mieć w miejscu, w którym pracujecie. Ja powiem szczerze, że gdy powstawała recenzja pisemna już jakiś czas temu, szukałem trochę dla niego miejsca, miałem go w różnych miejscach w domu, gdzie on pokazywał tę temperaturę, ale tam zerkałem na niego raz na jakiś czas, ale od kiedy mam go pod monitorem, bo ja go sobie po prostu umieściłem centralnie pod monitorem, czyli odrobinę niżej niż tam, gdzie zazwyczaj patrzę, to zerkam tam już bardzo często. Zwracam uwagę na to, jaka jest temperatura, jaka jest wilgotność, jaka jest jakość powietrza, a jak się czuję. I podwyższyło to po prostu mój komfort pracy i to jak pracuję na co dzień, bo dzięki takiemu czujnikowi jestem w stanie wykryć, kiedy zaczyna się robić źle. Więc jeżeli zastanawiacie się nad tym, czy warto go kupić, to moim zdaniem tak, zdecydowanie warto. Co może przemawiać na niekorzyść tego czujnika? No to moim zdaniem cena. Bo za taki czujnik IF chce 450 zł około w sprzedaży detalicznej i moim zdaniem to jest dużo. Jak za czujniki, które jesteście w stanie sobie postawić z HomeKit, które spokojnie znajdziecie za 200 zł, to jest to sporo. Jest prawda, że on tutaj ma też ten czujnik jakości powietrza. Wszystkie inne czujniki, które widziałem takie stojące, to jest czujnik temperatury i wilgotności finito. Nie posiadają czujniku jakości powietrza, ten IF posiada, więc pytanie, czy te 200 dołożycie za ten dodatkowy czujnik, czy nie, to już zależy od Was. Tak naprawdę to jest Wasza decyzja. Ja jestem zadowolony z niego i tak jak Wam wspominałem już kilkukrotnie, korzystam z niego nagminnie i bardzo pomaga mi w trakcie mojej codziennej pracy, a no cóż, jestem pracocholikiem, więc pracuję bardzo dużo, więc taki czujnik jest dla mnie bardzo ważny. Ja mam nadzieję, że ten film Wam się podobał. Serdecznie zapraszam Was do naszych pozostałych filmów. Oglądajcie też filmy z serii naszej Smart Home Office. No i do zobaczenia na kanale YouTube SmartMe oraz na portalu smartme.pl.